drugie podejście pod konsulat uzbecki. Wczoraj był zamknięty, ale dzisiaj, mimo tego, że jest niedziela, ma być otwarty. Przynajmniej tak nam pani z okna wykrzyczała. Także tutaj już blisko. A my jesteśmy od 6 rano na nogach. Od 6 rano mieliśmy ustawiony budzik i tak wstaliśmy. Zjedliśmy śniadanie i chwilę przed 7 wyszliśmy. No i jesteśmy 9:20, będzie konsulat. Także sobie policzcie. Ponad 2 godziny drogi, autobus, metro, plus jeszcze kilometr, troszkę ponad kilometr na nogach. No ale to jest podróż. Wcześniej nie wiedzieliśmy, na jakie daty i tak dalej, więc nie załatwialiśmy wiz w kraju ani gdzieś tam w Europie. Zdecydowaliśmy, że będziemy to robić po drodze, więc teraz na to przeznaczamy czas. Ale nie spieszy się nam, bo do zimy jeszcze tego czasu mamy dużo, nie? Nie wiem, czy tak dużo. Nie wiesz. Bo zima może być wczesna. No tak. No ale generalnie, że mamy czasu dużo, nie? Tak. Czasu mamy dużo. Jeszcze wkurzające jest to, jeśli chodzi o ten konsulat, że na stronie nie ma żadnej informacji, kiedy jest czynny, w jakie dni, w jakich godzinach. Nawet nie ma adresu, jest tylko numer telefonu. A druga rzecz, że jak wczoraj przyszliśmy pod konsulat, to też nie było... Adres mailowy też. I adres mailowy. Jak wczoraj przyszliśmy pod konsulat, na drzwiach nie było żadnej informacji, że poniedziałek, czy tam jakie dni tygodnia czynny, w jakich godzinach. Tak jak myślałem, jest 9:20. Ktoś jest w budce. Ktoś jest w budce, To dobry znak. ktoś czeka przed wejściem. Także wygląda, że to jest czynne. Tutaj to jest ten budynek. Jest czynny albo będzie zaraz. To jest ten budynek zakratowany, także zaraz tą kamerę wyłączam, bo nie chcę tam nagrywać, ale widzicie, tutaj jest konsulat. Słuchajcie, nastąpiła nasza zmiana planu. Właśnie teraz Duża zmiana. przez pół godziny, czy nie wiem ile to trwało, ale mieliśmy burzę mózgów i Co najmniej. trochę Może tutaj więcej. przeanalizowaliśmy Możliwości. możliwości. Mamy tu mapę na ekranie, ale tą mapę może za chwilę wam pokażemy, tak. co i jak. Bo tak było. Dzisiaj pojechaliśmy, jak już pojechaliśmy do konsulatu. Patrzyliśmy na stronie konsulatu, które dokumenty są potrzebne. Przejechaliśmy ze wszystkimi dokumentami, a tam nam konsul powiedział, że musimy mieć zaproszenie. I nie, na stronie nie było żadnej informacji, że nam jest potrzebne zaproszenie. No tam jest informacja, że są niektóre kraje, które nie potrzebują zaproszenia, ale z tego, co wszędzie czytaliśmy, zrozumieliśmy, że ludzie z innych krajów też mogą dostać, tylko że wtedy czekają, Tak. a z zaproszeniem dostają w ciągu jednego dnia. Tak. Więc my wybraliśmy tę opcję, żeby poczekać 10 dni. Poczekać, no. A on mówił, że nie ma takiej opcji, musimy mieć zaproszenie. I przeczytał nam listę krajów, gdzie jest procedura uproszczona na wizę i Polski i Holandii nie ma. Jeśli jak to jest zaproszenie, to kosztuje $70 i się czeka, no różnie. Tam piszą, że ale często jakieś 10 dni, 2 tygodnie. 10 dni roboczych, czyli praktycznie to będzie oznaczało 2 tygodnie czasu. I nie ma pewności, bo to wszystko zależy od jakiegoś tam ministerstwa. Tak, to się dzieje w Uzbekistanie, więc nie ma to żadnego... Nie mielibyśmy na to Jak wpływu. mają tam święto, to trwa dłużej. I wtedy byłby tak, mielibyśmy zaproszeni i dostalibyśmy wizę w ciągu jednego dnia do Uzbekistanu, jeśli dostaniemy, tylko że słyszeliśmy, że 60% odrzucają. Potem musielibyśmy jeszcze zrobić wizę do Turkmenistanu i tam Około też jest 10 duża dni. szansa, że odrzucają i tak chyba około połowy. Więc tak naprawdę mielibyśmy szansę dostać obie wizy mniejszą niż 25%. Tak, i jak przynajmniej... nie dostali, to musielibyśmy wtedy i jeszcze musielibyśmy przedłużyć wizę irańską. Bo co najmniej ta procedura od dzisiaj by trwała miesiąc, 4 tygodnie. No prawdopodobnie tak. To znaczy w najgorszym przypadku, bo może być szybciej, ale nie ma takiej gwarancji i często tak nie jest. Tak, natomiast jest tak jak Doryna mówi, że jest bardzo duża szansa, żeby nam nie dali wizy tranzytowej na Turkmenistan, bo jest duży procent odrzuconych wniosków.
No i do Uzbekistanu to tak I samo. do Uzbekistanu tak samo, więc stwierdziliśmy, że ten miesiąc ryzykować, a potem się okaże, że nie dostaniemy którejś z wiz i musielibyśmy zmieniać plan, więc to jest... I dodatkowe koszty jeszcze dodatkowe za zaproszenie koszty, i tak. przedłużenie irackiej wizy. I wymyśliliśmy alternatywną trasę. Tak. Teraz może Wam co pokażemy na mapie. Więc tak, możemy zrobić kółko po Iranie tak jak chcieliśmy, do Isfahanu, do Jazdy i może do Shirazu autostopem. Potem wrócimy do Teheranu i do Czalusu po rowery I wrócimy z powrotem i do granicy granicy. z Azerbejdżanem. Też autostopem, bo tam tą Już trasę już jechaliśmy. przejechaliśmy na rowerze. Pojedziemy do Baku. Pojedziemy do Baku na Rowerami. rowerze, tak, Mhm. bo tam jest ładnie. Przepłyniemy tutaj do Aktau. Aktału. I z Aktału prawdopodobnie pojedziemy pociągiem albo jakiś kawałek przejedziemy rowerami, to zobaczymy, jeśli gdzieś Ewentualnie będzie ładnie, stopem. ewentualnie stopem, tak, do Ale, Szymkentu. tak, ale w każdym razie dosyć szybko, bo to jest bardzo długa trasa, o wiele dłuższa niż tą trasę, którą mieliśmy i jak I- wszystko przejedziemy na rowerze, generalnie- to nie zdążymy przed zimą. I generalnie prowadzi przez pustynię. Tak. Więc można tam kawałek przejechać, żeby nie było, no, żeby zobaczyć tę pustynię, ale ogólnie tam będzie jakimś innym środkiem. A potem tak, Szymkent, Taras teraz i przez góry w kierunku Osz. tędy, tak? Tak, Tak, w kierunku tak. Osz. I Tutaj później, się i droga później jest. Batkent, Hujant do Duszanbe. No i od Duszanbe no to już starą trasą, Tak tak jak jak chcieliśmy, mieliśmy. Pamir Highway. Jakoś, Tak, z powrotem jakoś do, tak. z powrotem do Osz. do Osz. Tak. I I potem tak, jakoś tak. przez Naryń I najprawdopodobniej. tutaj ewentualnie jeszcze możemy gdzieś kawałek przeskoczyć, jak trzeba. Trzeba będzie zobaczyć, jak to będzie z czasem, bo obliczyliśmy, że potem jeszcze przez Kazachstan Przez przejedziemy. Kazachstan. Kazachstan. I tutaj, I tu znowu że góry będą, są Altaj. góry, więc tam musimy być kiedy? Najpóźniej koniec września, tak? Tak, Najpóźniej koniec września musimy być tutaj. Jedziemy Najpóźniej. tutaj w górę, tak. Mhm. I Tak, do Mongolii. ale to wszystko wyliczyliśmy i wychodzi na to, że będziemy mieli około miesiąca zapasu, nie? Jak wszystkie te nieciekawe kawałki zrobimy autostopem, pociągiem albo czymś takim, to wtedy mamy trochę zapasu, więc możemy też jakieś kawałki z tego jeszcze rowerem pojechać. No i w taki sposób mamy tutaj tę wizę azerbejdżańską, którą w 3 dni można załatwić Online. przez internet. Tak, normalnie. I jest tania. wiza. W Kazachstanie nie ma wizy. Tak, to jest w ogóle... Tadżykistan też można przez internet załatwić. I Kirgistan też nie ma Nie ma wizy. wizy, drugi raz jedziemy do Kazachstanu bez wizy. No i tutaj jeszcze wizy trzeba będzie załatwić do Rosji. Także takie prawdziwe wizy to będzie trzeba załatwić chyba do Rosji i do Mongolii, Tak. a tutaj mamy wizę elektroniczną i do Tadżykistanu też mamy wizę elektroniczną. No także widzicie, podróż jest dynamiczna, trzeba się dostosowywać do tego, co się dzieje i nie można się też tak upierać z czymś, że jak się nie da, to za wszelką cenę. No, zdecydowaliśmy, że zmienimy ten plan. Więc teraz będziemy załatwić wizę do Azerbejdżanu. To jest takie coś, chyba Cię dzisiaj gość częstował, nie? Mniej więcej. Nie, to jest coś innego. To jest coś innego. Nie. Ruza. No to jest. To jest to, tak? No. Jesteśmy na tej drodze, żeby dojść troszeczkę do góry, gdzie będzie park? Tak. Nie pójdziemy na samą górę, tak jak wskazał nam Bachman, bo tu jest za daleko. Popatrzcie, tu jest normalny sklep Adidasa. Normalny. Ja wolę jednak bardziej przyrodę, spokojne miejsca gdzieś, góry, zieleń. Zwłaszcza taką... jeśli to miasto nie wygląda jakoś szczególnie ładnie. Nie wygląda szczególnie ładnie.
O kurczę, chcieliśmy podejść tam pod tą górę, co jest za nami, ale okazało się do parku, bo na mapie był park zaznaczony. Tak. Okazało się, że jest zabudowany z jednej strony, a z drugiej strony jest baza Wojskowa, druty kolczaste, w ogóle nic tam nie nagraliśmy, bo były wszędzie tabliczki, że nie wolno fotografować, dlatego... A była ciekawa sytuacja, bo gość był z kurą. Tak, bo siedzieliśmy tam pod drzewem zamiast w parku, a tam gość z kurą. A zobacz. Co tu? Cały arbuz? O ja pierdzielę. Jakiś stary czy nowy? Zobacz jak on no, normalnie wygląda. normalnie wygląda, jeszcze jakieś małe kawałki. Spróbuj może, czy jest jakiś... Nie no, stary, nie jakiś rozmiękły, czy zgniły, nie? Nawet nie wyschnięty. Nawet nie wyschnięty. Patrzcie, ktoś normalnie koło śmietnika wywalił arbuza, no kurde. Bierzemy. Ja nie jem, bo ja poszczę. Ale do domu weźmiemy i idziemy do kolacji, nie? Tutaj bierze część. Ja, patrzcie się, jaki normalnie idziemy sobie, a tutaj arbuzik. To chyba... To opłacało się. To opłacało się. No ale w każdym razie ten facet z kogutem siedział tam i ten kogut tam co najmniej pół godziny siedział przed nim. A gość potem siedział... go wziął pod rękę, Tak, poszedł do domu i poił. A gość siedział w słuchawkach cały czas. I myśmy się już zastanawiali, kto kogo pilnuje, czy kogut jego, czy on koguta. Ale potem w pewnym momencie gość wstał, zabrał koguta pod pachę, zaprowadził go pod kran i dał mu pić, nie? Oglądamy dzisiaj te filmy, co wczoraj nagrywaliśmy i dzisiaj, bo się zapełniła karta pamięci i musieliśmy zrobić zrzut danych na dysk. Widzicie dysk, a też już jest późno, 23:30, więc będzie się trzeba kłaść spać, a tam jeszcze chyba coś trzeba sprawdzać na komputerze, tak? Coś tam czytasz jeszcze? Sprawdzam jeszcze te wiadomości z Couchsurfingu. Ale będziemy mieć jutro nocleg załatwiony, nie? No tak, tylko trzeba odpowiadać. Tylko trzeba odpowiadać i trzeba dojechać. Wybrać. Maciek Dolenda. Jest. Będę mówił cicho, bo jeszcze wszyscy śpią. A myśmy się dzisiaj bardzo dobrze wyspali prawie do 8:30. Staliśmy 15 minut temu. A teraz zobaczcie, tak wygląda nasze śniadanko. No, to jest proste śniadanie. Jajeczka, serek, chleb, miód i herbata. No i będziemy, słuchajcie, jeść sami, bo jest pora ramadanu i już nasi gospodarze jedli śniadanie przed wschodem słońca i oni robią to na tej zasadzie, że budzą się o godzinie 4 czy 3, jedzą i z powrotem idą spać. Dlatego mówię teraz cicho, bo oni tam dalej śpią. Jak się robi w Krakowie? Z jajkami? Bierzesz jajko i... Kiedy? W Krakowie jak się robi. I o głowę. Ale nie jesteśmy w Krakowie. Ale można rozbić jajko po krakowsku. Co? Ale można rozbić jajko po krakowsku. Można. Wyjechaliśmy na obrzeża miasta do ostatniej stacji metra. Teraz tutaj chcemy przejść jeszcze może pół kilometra, żeby nie łapać tak. Może tam jest jakaś płatka, może gdzieś za tą płatką. Widzicie, że ruch samochodowy jest bardzo duży, także mam nadzieję, że się uda szybko coś złapać. I jedziemy do Isfahanu. To jest około 450 km. Jest 7 po 12. Dobrze by było tam dotrzeć przed zmrokiem, bo będziemy mieć nocleg. Wczoraj
Ten nie jechał. Po lewej stronie jest jezioro słonne takie. Nie bardzo widać. To jest małe, jakieś 70 km dalej na wschód jeszcze jest większe. Takie słonne jezioro. No widać, całe jest białe od soli. Ono jest wyschnięte? Czy... Nie, jest woda. Tylko nie widać. A z tej strony widać specjalną drogę dla ciężarówek. Bo po tej autostradzie, co my jedziemy, to takie ciężkie ciężarówki jak tiry nie mogą się poruszać, ale widzicie tam, że jest równoległa droga do niej. To tylko takie mniejsze samochody ciężarowe. A my jedziemy autostradą z Teheranu, która prowadzi do Isfahanu. Zatrzymał się pan, który okazuje się być nauczycielem, wykładowcą niemieckiego języka, więc rozmawiam z nim po niemiecku, bo po angielsku też trochę zna, ale nie tak dobrze. Tak. Więc dobrze się możemy porozumiewać. I to w ogóle myśmy już łapali, czy jeszcze nie łapaliśmy z tobą? Jak to było? Nie, chyba nie. Chyba nie, jeszcze nie zdążyliśmy łapać. On sam się zatrzymał. On sam się zatrzymał po prostu. Myśmy przeszli tam bramki, bo musieliśmy dojechać z tej drogi, na której byliśmy, zmienić lokację na autostradę i przeszliśmy piechotą przez bramki i tam byli jeszcze jacyś naganiacze na autobusy, ale powiedzieliśmy, że nie jedziemy autobusem i przeszliśmy jeszcze 20 metrów dalej i pan się sam zatrzymał. Tak, on mówi, że zawsze zabiera ludzi za darmo. To, co tutaj jest bardzo Niepopularne. Niepopularne, bo zazwyczaj ludzie płacą. No, także fajnie nam się udało, tak wygląda ta autostrada. No, w aucie klima działała, a tutaj jest 40 będzie? No pewnie tak. Pewnie tak. Widzicie, jak w środku wyglądają takie przyautostradowe. To nie jest tylko restauracja, są też sklepy, Star Food, jakieś taka fast food. To jest, nie wiem co to jest, pokój relaksu, fotele. Wiecie, dzisiaj jest pusto w tej części restauracyjnej, bo jest pora Ramadanu, więc wszyscy poszczą, ale jest też takie prawo, że jeśli ktoś podróżuje, to ma możliwość zjedzenia posiłku. No bo to jest też trud podróży. Słuchajcie, tak wygląda irańska pizza. Ja już spróbowałem, jest bardzo smaczna. Tylko trzeba ją trochę posolić. Także zabieramy się za jedzenie. Oryginalna cola do tego. Super. Hej Hup. Dojechaliśmy do Kashan z Mehmedem. Tutaj on skręca do swojego miasta i tu nas wysadzi. Więc czekamy ewentualnie na jakiś samochód i on będzie sprawdzał numery, żeby tablice były isfahańskie, żeby prosto do Isfahanu pojechać. Tak będzie łatwiej dla nas. Chłopak przyjechał, ale Irańczyk na stopach. Tutaj się wysadził przy nas z ciężarówki. Próbujemy co dalej. Idę szybko się wysikać. Tutaj jest połączony dom z modlitwą z WC. Der fährt etwa noch ungefähr 100 Kilometer. Das war schon ohne Repos, Bo ten może jedzie do Isfahanu. A ten tylko 100 km, tak? Okej, to czekamy, bo może Jedzie prawie. ten już prawie jedzie, ale tylko 100 km.
Nie dojechalibyśmy do Isfahanu, ale nas może zabrać. Ale może jeszcze jest tam druga ciężarówka, która może jedzie do Isfahanu. Zaraz się dowiemy, bo mamy tu teraz swoich pośredników w załatwianiu tego wszystkiego. Dobra, ładujemy się, tylko ile kilometrów? 100 kilometrów jedziemy. Nie wiem, czy nie będzie, ale przynajmniej jest super, mamy tłumacza. Jedziemy 100 km, czyli zostanie nam tylko 100, więc nie jest źle. Salam alaikum. شما چه کلاه خوشگلی گذاشته بود. بختیاری هستی؟ خیلی ممنون. حال میکنم شما رو ببینم. Maciek. Where you come from? Poland. Lajistan. I'm actually from the Netherlands, but I live in Poland. It's Polish. For tonight, for tomorrow morning. Salam. سلام صبحت بخیر صبحت بخیر. Good morning. Kubi? Good afternoon Jak się jedzie? Wspaniale. Wspaniale? Tak. Wygodnie się tam? Tak, tak się podoba. Nie chcesz się zamienić miejscami? Nie. I tak się już Już. nie wysiąść. Już zaraz wysiadamy, tak? Na dużym aucie się fajnie jedzie, nie? W dużym aucie się fajnie jedzie. Tak, tak. Chodafes! خداحافظ الموسى.